Cześć wszystkim, witam na moim kanale VeggiePlay. Dzisiaj mam dla Was coś wyjątkowego. Nowa wersja gry Kaiserpunk, do której otrzymałem klucz bezpośrednio od wydawcy z okazji najnowszej aktualizacji. W tej wersji wprowadzono nowy system podglądu informacji, poprawiono balans i dodano sporo usprawnień w zarządzaniu miastem. To też idealna okazja, żeby sprawdzić, jak gra wygląda po aktualizacji i przy okazji przetestować coś nietypowego. Zagram w Kaiserpunka w wersji wegetariańskiej, całkowicie bez mięsa i bez ryb. Sprawdzę, czy w świecie stali, pary i globalnych podbojów da się zbudować potężne imperium, przestrzegając takich zasad. Zapraszam Was do oglądania. Wybieram nowa gra. Tutaj wybiorę może gdzieś centrum Azji. Twoje imię to będzie VeggiePlay. Nazwa miasta Kamina. Wybierz swoje dziedzictwo. Wybieram wiek oświecenia. Na początek weźmiemy poziom trudności bardzo łatwy. Też Wam polecam na początek coś takiego. Dobra, tam był wstęp, każdy sobie może go zobaczyć i teraz zaczniemy grę. Będą różne podpowiedzi. Osiągnij liczbę ludności 120. Jeżeli miałbym coś zaproponować, to w niewielkiej odległości od centrum miasta zacząć budowę osiedla. Wystawiamy drogę i przy każdym budynku jest taka strzałeczka, musi być połączona z drogą, żeby w ogóle ten dany budynek mógł funkcjonować. I pokażę budynki mieszkalne, pierwsza zakładka na dole. Mamy dom robotników. Każdy dom zawiera 30 miejsc mieszkalnych dla 30 osób. Także postawmy sobie 6 budynków na początek. Tutaj widzimy, liczba ludności rośnie. Dobrze. Zobaczmy, jakie mają potrzeby robotnicy. To są warzywa i chleb. Później luksusy, mamy odzież i gazety. Można przy okazji, jak rośnie liczba mieszkańców, odzyskiwać różne materiały. Mamy takie budynki, odzyskaj. Uszkodzony magazyn, mamy tutaj sklejka, cegły, beton. To wszystko nam się przyda. Też proponuję zacząć od końca mapy, tu mamy całą mapę i tam zacząć produkcję żywności i różnych przedmiotów. Rynek jest tutaj na końcu, pokaż budynki handlowe. Rynek jest już dostępny, ale żeby rynek funkcjonował, on potrzebuje prąd. Pokaż budynki użytkowe. Niestety prąd jeszcze nie jest dostępny. Aby sprawdzić, co potrzebujemy, aby zacząć produkować prąd, wchodzimy na pulpit nawigacyjny i tutaj w zakładce panel badań i rozwoju i dopiero po osiągnięciu 20 punktów możemy postawić stacja elektroenergetyczna i wiatrak, dzięki któremu może być elektryczność tworzona. Także rynek bez tego jeszcze nie będzie funkcjonował, nie wykonamy tego zadania, musimy zwiększyć nasz rozwój. Tu widzicie, że pory dnia się zmieniają, jak ktoś lubi, może to zostawić, będzie dzień, noc. A jeżeli chcecie mieć bieżącą pogodę jakiegoś określonego typu, na przykład słonecznie, bezchmurnie sobie ustawicie i żeby nie było zmian pory dnia, no to żeby tylko był dzień. Łatwiej się buduje. Jeżeli lubicie dekorować, mieć różne fajne opcje widokowe, możecie zostawić zmiany pory dnia. Teraz tak, bardzo ważną rzeczą jest na początek sprawdzanie finansów. Jeżeli te finanse będą zbyt niskie, możemy nie przejść dalej gry. Czyli jesteśmy na plusie, przychody mamy ponad 5000. Drugą ważną rzeczą jest na mapie świata, wchodzimy na nasz region, naciskamy i tutaj trzeba zwrócić, jaką mamy stabilność. Na razie jest wysoka, 68%. Ale premia za stabilność jest ujemna, jest minus
0,5%, 0,55%, czyli nam stabilność będzie malać. Jeżeli ona zbyt zmaleje, też nie przejdziemy dalej tej gry. I teraz jakie elementy na to wpływają? Jest premia dzienna plus procent, stacjonujące wojsko w dobrym stanie i biuro propagandowe. Te 3 elementy dodają nam wartości do stabilności tego rejonu. Wybudować biuro propagandowe potrzebujemy sklejkę i cegły i oba mamy, także tu zaczniemy od budynku biura propagandowego. Tutaj widzicie, się zaznaczyło, jest bliżej widoczne. Zwróćcie na to uwagę. Drugą rzeczą będzie stacjonujące wojsko w dobrym stanie. To jak wybudujemy bazę i zaczniemy szkolić żołnierzy, to wtedy będziemy też mogli to zwiększyć. Kolejną rzeczą jest sąsiednia armia, jest na minus 0,75%. Także jeżeli już będziemy mieli bazę wojskową, należy pozbyć się jakichś wataszków, jakichś band, rozbójników, piratów i w ten sposób będziemy mogli stabilność zwiększyć. Oczywiście w komentarzu możecie pisać, jakie macie pytania, jak się steruje, jak się buduje. Będę starał się Wam na bieżąco odpowiadać. Dobra, to rozwijamy dalej. Patrzymy. Na razie oni mają wszystko. Ubrania, gazety, chleb, warzywa, ale przygotujmy produkcję, bo za chwilę to są podstawowe zapasy, które za chwilę się będą kończyć. Tutaj widzicie na mapie, jesteśmy na samym dole, w rogu. Mamy tutaj uprawę warzyw. I kolejną taką poradą jest to, żeby sobie zawsze w jednym miejscu robić określony rodzaj produkcji, czyli warzywa będziemy w górę tutaj ciągnąć w 2 rzędach, bo będzie coraz więcej tych warzyw potrzebne, szczególnie dla wegetarian oczywiście. Kolejną uprawą, produkcją będzie pole zboża. Ustawimy z tej strony, połączymy drogą. I należy pamiętać też, żeby co jakiś czas ustawiać magazyn, bo magazyn ma, czy skład ma określony zakres działania. Jak widzicie, tu jest takie zielone koło, do jakiego momentu on obsługuje tutaj różne produkcje, także kolejny skład sobie gdzieś tutaj dalej trochę ustawimy do kolejnych produkcji. Zboże nam się robi, także przygotujemy produkcję chleba. Pokaż budynki produkcyjne. I mamy tak, młyn, piekarnia, tkalnia, zakład odzieżowy, to są aktywne. Dobra, ustawimy młyn na początek i wybudujemy jeszcze piekarnię. O, zobaczcie, tutaj nie możemy wybudować piekarni, gdyż nie mamy sklejki, 20 brakuje. Są dwie możliwości. W początkowym etapie gry możemy odzyskiwać różne materiały z ruin. To jest bardzo pomocne, ale drugi sposób to trzeba wszystko sobie wyprodukować. Teraz jak wyprodukować sklejkę? Musimy wybudować leśniczówkę. Leśniczówka produkuje drewno i w tartaku robimy sklejkę. Tu przy okazji pokażę Wam te nowości, które zostały w tej najnowszej aktualizacji wprowadzone. To mamy taki panel informacyjny. Tu mamy filtr do tego panelu. Jest legenda. Ona się uaktualni, jeżeli wybierzemy, co chcemy podejrzeć. Są usługi i budynki. Jest podział na 2 części i na przykład możemy podejrzeć, gdzie mamy wszystkie domy robotników. I zobaczcie, domy robotników się podświetlają teraz na fioletowo. Możemy dalej sprawdzić jakieś budynki produkcyjne, na przykład uprawy, gdzie mamy warzywa. Budynki się wyświetlą na fioletowo. I zobaczcie, już widzimy, gdzie są warzywa. Łatwiej jest cokolwiek przeszukać. Pole zboża, tutaj mamy leśniczówki, tutaj mamy produkcję. Tartak jest na fioletowo pokazany. Można na przykład podejrzeć, gdzie są składy. Także to bardzo fajnie ułatwia. Przełącz panel podglądu zapasów i tu mamy osobną taką tabelkę, którą możemy sobie tutaj gdzieś przesuwać. I jakie mamy zapasy. Możemy sobie to ustawiać alfabetycznie, w górę, w dół.
ile mamy zasobów i jaka jest ilość produkcji. Tutaj nam chleb, widzicie, schodzi -12, czyli musimy zacząć produkować, bo chleba mamy akurat 12 i to nam zaraz się skończy, także to jest bardzo pomocne i to sobie możemy gdziekolwiek przestawiać lub wyłączać. A tu możemy podglądać łańcuchy produkcyjne, czyli łańcuch produkcyjny dla piekarni. Potrzebujemy mąkę, która jest wytwarzana w młynie. I w piekarni możemy podejrzeć, możemy też robić ciasto i żeby wyprodukować ciasto potrzebujemy mąkę i owoce. Także te 3 nowe fajne zakładki bardzo nam pomagają w rozeznaniu sytuacji. Dobra, zróbmy teraz jeszcze piekarnię i zobaczmy, piekarnia jest, 2 piekarnie jest niewystarczająco, ale to zaraz ta druga tu będzie działać. Zobaczcie, tu samochód przyjechał z dostawą. Budynek nie działa poprawnie, już dostawa przyjechała, także piekarnia zaczęła produkować chleb. Produkcja jest na +7 przy obecnym stanie populacji. Populacja się będzie zwiększać, to będziemy musieli piekarnie dodatkowe budować. Jest jeszcze trzecia opcja. Możemy ulepszyć piekarnię, jeżeli tutaj w ulepszeniach usługi komunalne zwiększymy poziom rozwoju, wówczas będziemy mogli ulepszać. Lepszy zasięg, większa produkcja. I gazety nam się skończyły. Co zrobić, żeby wyprodukować gazety? Mamy tak, produkcję drewna. Mamy już 577 drewna, produkcja jest na +74. I teraz, żeby wyprodukować gazety, potrzebujemy takich budynków. Fabryka celulozy, papiernia i drukarnia. 3 budynki. Papiernia i drukarnia. I zobaczmy. Fabryka celulozy potrzebuje prąd. Czy możemy już prąd produkować? Tak, super, możemy. Czyli najprościej, żeby produkować prąd, postawimy na przykład na początek 3 wiatraki. I jeżeli te wiatraki są połączone z drogą, one na całe nasze miasto, na całej mapie będą dostarczać energii, a energia jest rozprowadzana przez stację elektroenergetyczną. Trzeba ją połączyć tak samo drogą. I zobaczcie, fabryka celulozy działa, pobiera 10 kWh, produkuje 8, to jest produkcja chyba dzienna, jak dobrze pamiętam, +8, ma już 31 celulozy, drewno jest w zapasie prawie 1000 i z 4 elementów drewna produkuje 20 celulozy. Później ta celuloza przechodzi do papierni, z 12 celulozy jest 10 papieru i z 6 papieru mamy 10 gazet. Super. Teraz jeszcze możemy wyprodukować ubrania, ale do produkcji odzieży potrzebujemy pole bawełny, a pole bawełny potrzebuje wodę. A żeby produkować wodę, tutaj budynki użyteczności, dobra, już mamy odblokowane, więc zaczniemy od pompy wodnej, która będzie pobierać nam wodę. Wybieramy budynek i tutaj zobaczcie, na mapie wyświetlają się kierunki, gdzie możemy tą wodę pobierać i jest odległość do najbliższej ujęcia wodnego. Pompę wodną ustawiamy w tym miejscu i musimy połączyć drogą. Super, i tu zobaczcie, produkcję wody mamy 270 m3, a prądu mamy 40 kWh w zapasie. Dobra, czyli możemy pole bawełny sobie ustawić, więc przejdziemy tutaj w nasze uprawy i kontynuujemy tutaj produkcję. Magazyn, ja nazywam to magazyn, chociaż w grze to się skład nazywa, bo magazyn ma inne przeznaczenie w tej grze. Zaraz wam pokażę. Więc zobaczcie, tutaj jest skład i magazyn. Magazyn zwiększa pojemność ogólnie magazynową dla całego miasta, a skład przejmuje rolę dostarczania towarów i odbioru towarów. Dobra, więc możemy już postawić tutaj pole bawełny. Trochę to przemieszamy z warzywami, ale to będzie w jednym miejscu. I pole bawełny potrzebuje dostarczenia wody.
Czyli wieżę ciśnień tutaj musimy postawić gdzieś w okolicy. No i pole bawełny zaczyna produkować nam bawełnę. I teraz jak mamy produkcję bawełny, pójdziemy tu dalej, będziemy te budynki rozwijać w górę, postawimy produkcję odzieży. Czyli tak, najpierw tkalnia. Zobaczcie, zawsze zwróćcie uwagę, co potrzebuje tkalnia. Tylko prądu, dobra, prąd jest w zakresie, się wyświetla na zielono i będzie potrzebować bawełny. Jak zacznie się produkcja bawełny, tkalnia dostanie bawełnę i zmieni ją na tkaninę. A tkanina będzie zmieniana w budynku zakładu odzieżowego na odzież. Zobaczmy mapę świata. Tak, biuro propagandowe zaczęło działać. Teraz tak, żeby wybudować bazę wojskową, potrzebujemy ich zaopatrzyć. Zobaczmy na mapie świata. Mamy tak, 120 pistoletów i mamy 180 amunicji, także mamy na sam początek dla podstawowej milicji zaopatrzenie. Dobra, to zróbmy tak, z drugiej strony zaczniemy budować bazę wojskową. Baza wojskowa będzie w budynkach wojskowych i pamiętajcie, że może to nie jest takie do końca logiczne, ale przy bazie wojskowej musi stać skład, żeby dostarczał amunicję, broń. I teraz tak, tu tworzymy batalion. Batalion może się składać maksymalnie z 8 jednostek. I aby szkolić jednostkę, naciskamy taki plusik i na razie mamy dostępną tylko milicję. I jednostka milicji, zobaczcie, składa się z 50 rekrutów i 50 pistoletów, które muszą być zaopatrywane w amunicję, więc szkolimy jednostkę. Możemy dwie jednostki wyszkolić, bo mamy 120 pistoletów, czyli to nam wystarczy dla 2 jednostek. I rekruci będą pobierani z naszych bezrobotnych mieszkańców. Dobra, oni niech się szkolą, my zwiększymy więcej domów. O, odzież trochę jest za niski poziom. Zwiększymy odzież, zobaczmy czego nam brakuje. Pole bawełny 30 na plus 5, to trochę mało, zwiększymy pole bawełny. Tkalnia, produkcja plus 17, jest dużo tkaniny, dobra, czyli musimy jeszcze dostawić zakład odzieżowy. Są tkaniny już tu dostarczone. Zobaczmy, produkcja plus 4, dobra. Czyli możemy postawić dodatkowe budynki. Dobra, mamy wyszkolone 2 jednostki w batalionie. Rozmieścimy je tutaj w naszym rejonie. To jest niecały dzień, 24 godziny na rozmieszczenie. Tutaj na dole jest podgląd, jakie mamy rodzaj jednostek. Ten pierwszy znaczek oznacza wszelki rodzaj jednostek. Tutaj mamy tylko jednostki lądowe. Tutaj są jednostki morskie i jednostki powietrzne. Jak widzicie, mamy tylko jeden rodzaj jednostki, bataliony lądowe. I jednostka została rozmieszczona. Teraz zobaczmy, jak wygląda stabilność. Super, mamy teraz na plusie, na zielono. Premia za stabilność jest 10% prawie. Czyli będzie rosło. Idealnie, jeżeli stabilność będzie 100%. I tak zadbaliśmy o nasz rejon. Dzięki temu będzie imigracja. Tu jest taki przewidywana imigracja plus 4 robotników, 2 producentów, 1 technik i 1 specjalista. To jest taki przyrost imigracyjny. Jak widzicie, można na razie zagrać wegetariańsko, no bo ci robotnicy są wegetarianami. Ich jedyne potrzeby to są warzywa i chleb, produkty wegetariańskie. Luksusy to jest odzież i gazety, a usługi publiczne to jest zdrowie, klinika, bezpieczeństwo, remiza strażacka i edukacja. To są nowe budynki. Zobaczmy, czy tu... A, zobaczcie, widzicie? Remiza strażacka w ogóle nie została ujęta. A dlaczego? Zobaczcie, tutaj nad remizą strażacką jest taki domek skaczący i on pokazuje, że czegoś brakuje tej remizie strażackiej do działania.
Czyli nie ma prądu. Musimy tutaj postawić stację elektroenergetyczną przyłączoną do drogi i teraz remiza zacznie działać. Super. No i tu się bezpieczeństwo już powoli będzie zwiększać. Jest 2% i to będzie do 100% rosło, bo dla robotników wystarczy tylko remiza strażacka w bezpieczeństwie. W kolejne grupy społeczne potrzebują większej ilości różnych budynków. Czy możemy jeszcze jakieś budynki postawić? Posterunek policji. Trzeba go połączyć drogą. I szkoła podstawowa. Dobrze, myślę, że to wystarczy na pierwszy odcinek. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało piszcie w komentarzu. Jeżeli Wam się podobało, poproszę o kciuki w górę. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to zapraszam do subskrypcji. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!